Dzień dobry, cześć! Witam się z Wami w drugim filmie o porożach na moim kanale. Tym razem opowiem Wam głównie o zrzutach, czyli zgubionych tykach, w tym przypadku jeleni. Dowiecie się tego, gdzie i kiedy ich szukać. Przybliżę Wam również nazewnictwo związane z wieńcami. A poza tym, przy okazji, podzielę się z Wami również tym, co udało mi się ostatnio znaleźć. Ten rok rozpoczął się całkiem dobrze, bo już w styczniu trafiłam na tę oto tykę. Co prawda nie jest ona pokaźnych rozmiarów i na dnie lasu leżała całkiem długo, ale do moich zajęć edukacyjnych nada się świetnie. Ale to nie koniec moich znalezisk. Oto para, którą znalazłam kilka dni temu. Wypatrzyłam ją, uwaga, uwaga, z samochodu. Zatrzymałam się dosłownie kilka metrów od jednej z tyk. Gdy wzięłam do ręki pierwszy zrzut, wydał mi się ciężki, więc od razu pomyślałam, że gdzieś w pobliżu będzie czekać na mnie drugi. I nie myliłam się. Szczęście mi dopisało, nie sądzicie? Może wydać Wam się to dziwne, ale większość tyk, które znalazłam, namierzyłam, gdy ktoś do mnie dzwonił. Tak samo było w przypadku tej pary. Myślę, że ma to związek z tym, że akurat wtedy się zatrzymuję i skupiam wzrok na danym fragmencie ścioły, albo po prostu za dużo rozmawiam przez telefon. Jeśli chcielibyście rozpocząć swoją przygodę ze zbieraniem zrzutów, to na początek mam dla Was kilka bardzo ważnych informacji. Po pierwsze, polecam przyswoić sobie wiedzę na temat gatunku, który nas interesuje, czyli jelenia. Poczytajcie o jego biologii, zachowaniach, ale korzystajcie tylko z wartościowych, wiarygodnych źródeł. Warto przypomnieć, że w czasie leśnych wędrówek należy pamiętać o tym, aby zachowywać się cicho, nie płoszyć, nie niepokoić jeleni i innych zwierząt, nie wchodzić w ich ostoje, a także nie tropić za wszelką cenę. Las to dom zwierząt, w którym jesteśmy gośćmi, dlatego należy podejść do tematu etycznie, z głową. Ja znajduję poroże najczęściej zupełnym przypadkiem. Raczej nie udaję się do lasu z zamiarem znalezienia zrzutów. Oczywiście, namierzenie zgubionych przez byki poroży to bardzo miłe uczucie, ale nie warto za wszelką cenę ich szukać, ingerując w zachowania tych zwierząt, niepokojąc je, a także przeganiając w inne miejsca. A teraz przejdźmy do tego, gdzie można znaleźć poroże jeleni. Odpowiedź jest prosta. Tam, gdzie te zwierzęta występują. Ale samo znalezienie nie jest już takie łatwe. Jelenie występują w lasach różnego typu. Mogą być to lasy iglaste, liściaste lub mieszane. W dzień głównie odpoczywają, najczęściej gdzieś w gęstwinie. Gdy robi się szaro, ruszają na żer. W nocy są aktywne, żerują. Nad ranem ruszają z powrotem na miejsca odpoczynku. W rejonach, gdzie jelenie nie są niepokojone, mają inny rytm dobowy i mogą być aktywne w dzień. Zwierzęta te spotkać można w drzewostanach w różnym wieku. Preferują miejsca spokojne, tam gdzie nie niepokoją ich ludzie. Często wybierają miejsca w pobliżu wody i chętnie korzystają z babrzysk. W ich pobliżu zwierzęta malują drzewa, to znaczy wycierają się o nie i pozostawiają na nich nadmiar błota. Poza tym, jeśli w okolicy rosną na przykład krzewy kruszyny, to jelenie mogą je połamać, a po tym, czy miejsca złamań są suche czy świeże, widać jak dawno zwierzęta tędy wędrowały. Swoją drogą, o tych ostatnich miejscach nagrałam film, dlatego zapraszam Was do opisu, gdzie umieszczę link do tego materiału.
Tam, gdzie przebywały jelenie, możemy zaobserwować jeszcze kilka charakterystycznych cech. Przede wszystkim zostawiają one po sobie odchody w formie bobków o długości około 2 cm. Zwracajmy uwagę na tropy, które mijamy w trakcie wyjść w teren. W tym przypadku jelenie przemieszczały się szybkim tempem i pozostawiły po sobie ślady na miękkim gruncie, przez co widoczne są ich szpile. Na twardszym podłożu lub gdy jelenie wędrują powoli, szpile raczej nie są widoczne. Jelenie spałują, czyli za pomocą siekaczy zdzierają z drzew korę, łyko, aby się pożywić i możemy to zobaczyć m.in. na sosnach. Chmary mogą uszkodzić całkiem spore połacie młodników i upraw. Co ciekawe, jelenie często przebywają w drzewostanach, w których pozyskiwano drewno lub w takich, w których jest ono obecnie pozyskiwane, albo w miejscach, gdzie znajdują się świeże wiatrowały, wiatrołomy, wywroty, gdyż tam również spałują. A co do zrzutów, mogą one leżeć w bardzo różnych miejscach. Między drzewami, na ścieżkach, którymi przechodziły byki, często są to stałe trasy, na polach uprawnych, oziminach czy na granicy lasu z terenem bezleśnym. Może się zdarzyć, że byk zahaczy porożem na przykład o siatkę leśną albo o gałąź, tyka zawiśnie, a jakiś szczęściarz ją dostrzeże. Tak, o takich przypadkach też słyszałam. Dlatego trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Są takie miejsca w lesie, gdzie nie możemy wchodzić, więc automatycznie nie możemy zbierać tam również zrzutów. Należą do nich na przykład ostoje zwierząt czy miejsca, w których pozyskiwane jest drewno. Poza tym zrzutów nie można zbierać w parkach narodowych czy w rezerwatach. Byki co roku gubią swoje poroże, a następnie nakładają nowe. Więcej na ten temat dowiesz się z mojego ostatniego filmu o porożach. Czy ciekawi Was, kiedy byki zrzucają poroże? Już Wam mówię. Starsze osobniki robią to wcześniej, a młodsze później. Starsze osobniki zrzucają swoje poroże już w lutym, w marcu, a młodsze w kwietniu, a nawet później. W górach zjawisko to przypada na czas późniejszy niż na nizinach. Najwięcej byków gubi tyki w lutym i w marcu. Wtedy to można znaleźć świeże zrzuty. Jednak podczas wędrówek tak naprawdę na zrzucone poroże trafić można przez cały rok. Czasami tyka może czekać na nas nawet kilka lat, a po takim czasie zgubione przez jelenie poroże może świetnie wtopić się w otoczenie, zzielenieć, zostać przykryte mchem, liśćmi, gałęziami, a oto przykład. Gdy byk chce pozbyć się poroża, to uderza nim o drzewa, krzewy i w takich miejscach często możemy trafić na połamane gałęzie, drzewka albo zdartą korę. Poza tym, w tym czasie jelenie ryją tykami w ziemi, co już nieraz uwieczniła moja kamera. Byk może zgubić poroże po skoku, np. przez rów czy leśną siatkę. Niektóre tyki mają całkiem spore rozmiary, ale przez swoją barwę, zależną od tego, w co byk się wytarł, możemy ich nie dostrzec, bo świetnie kamuflują się w terenie.
Jeśli chodzi o mnie, to zazwyczaj mam szczęście do tego typu staruszków, które leżały w lesie przez kilka lat i często są obgryzione przez gryzonie. Oczywiście muszę wspomnieć również o parostkach, czyli porożu saren. Tych co roku znajduję dużo i zazwyczaj są w podobnej kondycji co tyka, którą Wam przed chwilą pokazywałam. W odróżnieniu od byków, rogacze gubią parostki jesienią, a także z początkiem zimy. Oczywiście zrzucone tyki nie zawsze leżą obok siebie. Im są cięższe, tym jest to bardziej prawdopodobne, ale ta odległość może też wynosić kilkaset metrów albo nawet kilka kilometrów. Zrzuty pod względem wielkości są zróżnicowane. Mogą ważyć na przykład kilkaset gramów albo kilka kilogramów. Jeśli byk zrzucił jedną tykę, to stara się zgubić też drugą, szczególnie jeśli były one ciężkie, a to dlatego, że ta, która została mu na głowie, ciąży mu na jedną stronę i jest to niewygodne. Dlatego też jeśli znajdziecie jedną tykę, to polecam przejść się po okolicy w poszukiwaniu drugiej, gdyż może ona leżeć gdzieś blisko. A teraz czas na nazewnictwo wieńców związane z ilością odnóg na tykach. U byków, które mają 3 lata lub więcej, za odnogę uznajemy wyrostek od 5 cm długości. Określając formę wieńca, liczbę odnóg, jeśli tyka zaopatrzona jest minimum w 3 odnogi, mnożymy razy 2. Od razu podam Wam kilka przykładów. Na tej tyce mamy 3 odnogi. Przyjmijmy, że na drugiej było tyle samo. Jak nazwiemy taki wieniec? 3 razy 2 to 6, więc będzie to szóstak regularny. Jeśli dwie tyki zaopatrzone są w taką samą ilość odnóg, to określimy go jako regularny, a jeśli ilość odnóg się różni, to jako nieregularny. Analogicznie w tym przypadku jest 6 odnóg. Jeśli druga tyka byłaby taka sama, to 6 mnożymy razy 2, więc byłby to dwunastak regularny, obustronnie koronny. Koronę tworzą minimum 3 odnogi. Jeśli wieniec byka zaopatrzony jest w koronę na 2 tykach, to nosi nazwę obustronnie koronnego, a jeśli tylko jedna tyka w wieńcu zakończona jest koroną, to będzie on jednostronnie koronny. Kolejny przykład. Tyka ma 5 odnóg. Druga odnoga nie jest w pełni wykształcona, więc jej nie bierzemy pod uwagę. 5 razy 2 to 10, więc jeśli byk miałby dwie takie same tyki, to forma jego poroża ma postać dziesiątaka regularnego, obustronnie koronnego, ze względu na to, że korona występuje na 2 tykach. A jeśli na przykład na jednej tyce miałby 5 odnóg, rozłożonych tak jak na nagraniu, a na drugiej miałby również 5 odnóg, ale zamiast korony druga tyka zakończona byłaby widlicą, to nazwiemy go dziesiątakiem, regularnym, jednostronnie koronnym. A co gdy na jednej tyce byłoby tak jak wcześniej 5 odnóg, a na drugiej na przykład 4? Wtedy byłby to dziesiątak nieregularny, gdyż do określenia formy wieńca bierzemy pod uwagę tykę z większą ilością odnóg, w tym przypadku z 5 odnogami. Przy większej liczbie odnóg, na przykład po 12 na każdej tyce, byłby to czterodwudziestak regularny, obustronnie koronny. O nazwach poszczególnych części tyk, m.in. odnóg, mówiłam w poprzednim filmie, do którego obejrzenia Was serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnym filmie, a jeśli chcielibyście, żebym poruszyła jakiś temat, który Was interesuje, to piszcie do mnie komentarze albo wiadomości prywatne. Dziękuję również osobom, które wsparły mój kanał, a jeśli Wy macie na to ochotę, to możecie to zrobić przez przysłowiowe postawienie mi kawy za pomocą Buy Coffee. Link znajdziecie w opisie. A teraz żegnam się z Wami, do następnego!